koty nie są jak psy. Już to mówiliśmy. Dobra, to dalej. Koty nie są jak psy i na dodatek nie da się ich dyscyplinować jak psów. O, czy ja wiem, no tak trochę się nie da ich dyscyplinować, ale trochę się da. No, 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 no. Quiero, no, no, no. No, no, Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach gatunku Homo sapiens. Koty nie rozumieją, co to jest nie. No dobra, no coś w tym jest, bo jeśli powiesz na przykład, że kot nie może wchodzić na półkę i dajmy na to, jesteś konsekwentna, ale potem wyjdziesz do pracy, no to fakt, kot wejdzie na tą półkę. Już zapamięta, że kot nie może wchodzić na półkę wtedy, kiedy ty jesteś w pomieszczeniu. I nauczy się tego i będzie wchodził tylko jak ciebie nie będzie. Więc może to jest pewien rodzaj raczej takiego zdyscyplinowania bardziej dla ciebie niż dla kota, że ty masz poczucie, że masz pewien rodzaj kontroli. Natomiast sam fakt, że koty nie są w stanie być zdyscyplinowane, to nie do końca jest prawda moim zdaniem, dlatego że na przykład choćby element właśnie tej taśmy samoprzylepnej, no działa na koty, bo nie jest to wcale żadna niespodzianka, że koty, tak jak wszystkie zwierzęta, jeśli będą miały negatywny bodziec, który się będzie powtarzał za każdym razem, kiedy jest jakaś czynność, to po prostu przestaną robić tą czynność. Problematyczne jest na pewno to, żeby znaleźć ten jakby negatywny bodziec, który właśnie nie będzie pochodził od ciebie i żeby to było konsekwentne. Bo tak jak w przykładzie tego wyjścia do pracy i wskakiwania na półkę, to nie będzie konsekwentne w tym sensie, że kot i tak będzie miał możliwość wskoczenia tam. If you wanted your cat to stop countersurfing, then every single time, 24/7, that they jump up on the counter, if you wanted to be hanging out with Mr. Squirt Bottle and you wanted to make sure that they got off the counter, well, then you got to camp out there all day, every day. Then when you're not around, I promise you your cat is countersurfing. I promise that you haven't taught them a thing. All they know is that when you're around, they shouldn't do something, and when you're not around, they will. Fajną filozofią, którą usłyszałem od Galaxiego, to jest filozofia yes-no. So now we get to what I call the yes no. It doesn't matter whether you're parenting someone with 4 legs or 2. The yes no is a great way of doing things. Jeśli kot robi coś, czego nie chcesz, żeby robił, to no, nie rób tego i możesz wspomóc jego nierobienie tego w taki sposób, że najlepiej, żeby te upomnienie o nierobieniu nie wynikało prosto z ciebie, czyli dawanie klapsów albo spryskiwanie kota wodą, to też nie jest najlepszy sposób. Są takie lepsze sposoby, jak na przykład te taśmy samoprzylepne, gdzie jak na przykład kot wskakuje na meble, a nie chcesz, żeby wskakiwał, to dajesz taką matę. On nawet sugeruje, że niech to będzie po prostu podkładka z naklejoną tą taśmą, bo wtedy możesz ją przestawiać w różne miejsca. Kot tam wskakuje, nie cierpi dokładnie, bo nic złego mu się nie dzieje, ale jest to nieprzyjemne uczucie tego jakby klejenia się taśmy samoprzylepnej z jego łapkami. Zaczyna, wiesz, odskakuje, ma negatywne skojarzenie z tym miejscem, więc nie będzie go powtarzał. Nie ma negatywnego skojarzenia z tobą, dlatego że to ty nie jesteś źródłem tego czegoś. We can do something very simple. For instance, you use a placemat. Placemat has double-sided sticky tape on it, which is a really cool little trick because you can take it off, put it away somewhere, put it back down, it's sticky. Every time your cat jumps up on the counter, sticky, sticky, I gotta go. We've just established the no. Now where's the yes? Galaxy mówi, dobra, mamy no, nie można tego robić, ale dajmy teraz jakieś yes. Bardzo podobał mi się taki przykład, gdzie kot wskakiwał na blat, jak tam robiło się obiad i ustawili mu taki stołeczek obok tego blatu, w którym to było jego miejsce i on wiedział, że tam może stać, a jednocześnie blat był na poziomie, ten stołeczek był na poziomie blatu, na wysokości jakby blatu i Galaxy mówi, i kot wtedy skakuje na to i spogląda na to wszystko, okej, tak, jest śniadanie, jest kolacja zrobione, okej, approved, ja potwierdzam. Dajesz mu też jakiś w zamian jakiś fajny element życia towarzyskiego, tak jak powiedziałaś, bo koty chcą uczestniczyć w życiu towarzyskim. For them to have a sill, a stand, a tree in the kitchen area, so while you're making dinner, they can observe. No, I approve, right? My name is Fluffy and I approve this dinner. Czy tam na przykład super sprawa, robisz obiad, kot przychodzi, jest bardzo ciekawy, co tam się dzieje. No cały dzień siedział w domu, no jakby no, nie można mu tego odebrać, że teraz jest super ciekawy. A ty kroisz pomidora, no to co, no to weź tego pomidora, daj powąchać kotu.
no nie będzie zainteresowany, przecież nie będzie go jadł, powącha i możesz wrócić do swojej czynności, a w tym momencie... Dokładnie, widzimy to. A w tym momencie jest już jakiś rodzaj interakcji, jest już jakiś rodzaj zbadania kota, tego, co ty aktualnie robisz, trzymasz i tak dalej. O, nasz kot teraz mówi przez sen właśnie. Co mówisz? Dam ci do mikrofonu. Dobra, dzięki. So, the moral of the story here is that if you want your cat to do something, you gotta meet them halfway. Compromise is one of the highest forms of love in a relationship. Co jeśli twój kot drapie meble? Więc po pierwsze, to są kanapa, łóżko, to są miejsca, na którym jest najwięcej twojego zapachu. Więc wtedy, kiedy kot drapie tam te miejsca, to tak naprawdę próbuje zlać ten zapach swój z twoim. Więc można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju forma pojednania, pewnego rodzaju forma oddania sympatii. The next thing that we want to start thinking about is where they're scratching. Remember, it's territorially important. There's two human scent soakers, your couch and your bed. Where do you spend the most part of your time when you get home from work? Your couch and your bed. And that's where your scent is strong. It's a scent soaker. And because of that, your cat is going to want to complement your scent with theirs. Natomiast, kiedy również kot zaznacza swój teren, mianowicie zaznacza go wtedy, kiedy sika poza kuwetą na przykład. To z reguły jest forma okazania kota jego braku pewności siebie, dlatego że on nie czuje się w tym miejscu swobodnie, nie czuje się dobrze, nie czuje, że to jest jego terytorium. Więc najlepszą formą tego, żeby sobie z tym poradzić, to jest to, że trzeba po prostu najlepiej postawić mu kuwetę, tam gdzie jest właśnie kot sika, na przykład na dywan czy gdzieś. I dlatego, żeby zapach kota z kuwety roznosił się w tym obszarze jakby. If a cat is insecure and marking certain areas because they don't feel secure about that area, putting a litter box there is really important, because at the very least you can praise them for doing something right as opposed to damning them for doing something wrong. Galaxy mówi, że warto jest mieć nawet więcej niż jedną kuwetę dla kota. Mówi, że nawet 2 kuwety warto mieć dla kota, a jeśli masz 2 koty, to wtedy 3 kuwety. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby ten zapach w pomieszczeniu był... Żeby się śmierdziało kotem. Chociaż on mówi, że nie chodzi o to, żeby to śmierdziało człowiekowi, ale żeby śmierdziało kotu, więc jakby kot ma bardziej wyczulony zapach, więc tak naprawdę jeśli czyścisz regularnie kuwetę, to zapach kuwety nie powinien być problemem. A jeśli chodzi o te kuwety, które mają zamykaną górę, to też nie jest według niego dobry pomysł, dlatego że kot potrzebuje mieć możliwość ucieczki. Kiedy kuweta zamykana od góry ma tylko jedno wyjście i w tym wyjściu pojawia się na przykład dziecko, albo człowiek, albo pies, to kot nie będzie lubił tego miejsca, w którym czuje się zamknięty. Nie będzie się czuł tam bezpiecznie, albo przynajmniej może się tam nie czuć bezpiecznie. Nie wiem, bo też kot na przykład lubi wchodzić do kartonów, więc jakby to też ma jedno tylko wyjście. A kiedy kot się załatwia, to jest mniej... Good point. Bardziej podatny. Tak, trafne spostrzeżenie. Tak, jest bardziej vulnerable. Wystawiony na śmierć. Jest wystawiony na śmierć, dokładnie. Śmierć od śmiertków. The litter box that everybody seems to have. It's a litter box where you've got a big hood on it, and then what you do is you take the opening to the hood and you face it to the wall, because for some reason humans do not like looking at litter. Wherever they go in, they gotta know they can get out again. There has got to be an escape route. So if they are in that litter box with that hole facing the wall, and another cat or a dog or a child comes up behind them, they're surely not gonna go back to a box where they get ambushed and cornered. So when you're looking at litter boxes and how you place them around the house, you gotta make sure your cats have exit routes everywhere. Warto jest dawać kuwety w miejsca publiczne, w miejsca socjalne, dlatego że to nie kot potrzebuje prywatności, to ty potrzebujesz prywatności od kota, ale kot tak naprawdę bardzo chętnie będzie robił kupę albo siku obok ciebie, a jeśli będziesz robić razem z nim, to już w ogóle bosko. I'm a bit of a shy pooper. Jeszcze odnośnie drapaków, to warto je po prostu dawać, jeżeli drapie kot łóżko, to są teraz nawet takie nakładki na łóżka, właśnie na których są drapaki. Jeżeli drapie obok łóżka, to żeby tam po prostu stał obok tego drapak, bo po prostu kot najwyraźniej wybrał to miejsce, dlatego że
spodobało mu się w jakiś sposób, więc żeby drapak nie stał gdzieś w rogu w przedpokoju, tylko w miejscu, w którym on rzeczywiście może podrapać, a dalej być socjalny, bo koty są dosyć socjalnymi zwierzętami. Okay, we'll say no and put Sticky Paws down the arm of the couch, but right next door there has to be a scratching post. There has to be a scratching post that works for them so that they can complement your scent with them and leave a visual and scent marker in a territorially crucial area. Natomiast weźmy inną sytuację. Na przykład nasz kot bardzo domaga się głośno jedzenia, w sensie, że przychodzi moment jedzenia i on jest bardzo, bardzo wokalnie zmotywowany do tego, żeby wykrzyczeć swoje niezadowolenie, że dostaje za mało jedzenia, a dostaje jedzenie na tyle dużo, żeby mieć energię, ale na tyle mało, żeby nie być grubolem. Ja jestem lekarzem i bycie takim grubolem na pewno nie jest zdrowe. Więc bierzemy tego kota teraz i staramy się mu powiedzieć, że nie, że tutaj jakby jest twoje jedzenie i tego jedzenia będzie tylko tyle, ile my zadecydujemy o tym, że będzie. Jeśli ci się nie podoba, no to niestety nie masz na to wpływu. I teraz jeśli ja wezmę tego kota i będę chciał mu powiedzieć, że to nie jest fajne, że on tak miauczy, to jednocześnie on dostaje to, czego również chce, czyli mojej atencji. I wracamy do tego punktu, że ja mówię do kota, nie rób tak, a on w tym momencie zaczyna mruczyć, bo jemu się to podoba. Więc mamy perwerta kota, to jest prawda. Natomiast jednocześnie mamy też najnormalniej na świecie normalnego kota, który po prostu zostaje na długi czas sam w domu, no i jakby chce tej interakcji. Is your cat thriving on potentially negative attention? It doesn't really matter if you yell at your cat or praise your cat. It's attention, right? So if every time I jump up on the counter I get attention, negative or positive, short of striking or squirting or whatever, then I'll probably keep doing it. If absolutely nothing happens when I jump up on the counter, no food, no reward, no lovey-dovey, no pick you up and put you down, no pet on the way down, no yelling your name, no nothing happens, then why would I continue to do it? Więc jak najbardziej trudniej jest dyscyplinować koty niż psy, natomiast nie jest to niemożliwe, tylko trzeba bardziej do tego podejść jakby z pewną bardziej strategią odpowiednią. Podobieństwo polega na tym, że i kota, i psa jesteś w stanie nauczyć trików, co my jakby zrobiliśmy i to bez problemu. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak kot, jak i pies jest zainteresowany dostawaniem fajnych snaków. Ale ktoś mógłby powiedzieć, uczenie kota trików to jest w ogóle niehumanitarne, to nie jest w zgodzie z jego naturą. Nie w zgodzie z naturą to jest zakładanie kotu kapelusza i sukienki. Natomiast uczenie kota trików to jest stymulacja jego mózgu i jego inteligencji, jakby rozwój jego neuronów. Kot zapamiętuje dzięki temu rzeczy i po prostu staje się inteligentniejszy. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, że kot jest inteligentniejszy, ale masz kota, który potrafi, triki. I na samym końcu, jeśli to wzmacnia relacje między tobą a kotem, no to jest chyba najważniejsze w tym momencie, bo ty się cieszysz, bo kot, nie wiem, robi piękny obrót, albo kot siada, a kot się cieszy, bo ma swoje snaki. Tak, a jeśli chodzi o robienie trików, w jaki sposób uczyć kota robić triki, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, dokładnie tak samo jak psy i bardzo fajnie wytłumaczone to jest przez Tonego Robbinsa w filmie o tym, w jaki sposób nauczyć słonia trików, Fit Kot Ninja, dlatego że tam pokazuje to dokładnie. Chodzi o tę zależność pomiędzy wzmocnieniem pozytywnym i wzmocnieniem negatywnym, czyli najbardziej podstawowym mechanizmem działania każdego mózgu, każdego zwierzęcia. I zarówno kot, jak i pies będą chcieli powtarzać rzeczy, które dają im jakąś korzyść i unikać rzeczy, które będą dawać im jakąś niekorzyść, jakiś ból albo dyskomfort. Dlatego najprościej w świecie dawaliśmy kotu snacka, jakiegoś tam przysmak jego ulubiony za każdym razem, kiedy wykonywał pewną czynność, a kot to potem zapamiętał bo jest całkiem inteligentny. A twój kot też może być inteligentny i tak da się nauczyć starego kota nowych sztuczek. Dziękuję. Za tym bardzo czerstwym żartem zakończmy ten odcinek. Także Jackson Galaxy i ja i moja przeurocza asystentka. Dzisiaj wyjątkowo też udzielająca się, bo jej wiedza na temat kotów przewyższa moją wiedzę nawet. Także dziękuję. Wszystkie kotki są
szczęśliwe podczas stworzenia tego filmu, o czym świadczy to mruczenie, chyba że jest śmiertelnie już zranione. Quick, don't think about cats!